Widać się trochę. Dzień dobry. Nie gorąco panu w tych spodniach? Chciałbym, żebyście coś o mnie wiedzieli więcej o tej motocyklowej stronie. Ja odkąd pamiętam, to gdzieś w tle zawsze był jakiś motocykl. Ja swój pierwszy motocykl, tu uważajcie, dostałem w prezencie. Mój tata był bardzo hojny wiele lat temu, kiedy miałem kilka lat, sprezentował mi Hondę XR70. To był taki motocykl z półautomatycznym sprzęgłem. Nie miał klamki sprzęgła, ale miał 3 biegi. Ja nie jestem z generacji objeżdżających WS-ki, Junaki i całą resztę. Ja zaczynałem z kolei w Błotku i to mnie bardzo wciągnęło. Od początku bardzo mi się zresztą podobał styl tych motocykli crossowych. A najbardziej mi się podobał dźwięk tej 4-osobowej Hondy XR. Ona brzmiała lepiej niż duże motocykle, które miał mój tata. Zresztą do dzisiaj pamiętam, jak się sam z tego śmiał. Nie wiem, ile miałem wtedy lat, ale może 7, 8, nie pamiętam, czy już wtedy chodziłem do szkoły, czy jeszcze nie. 7, 8, 9, 10 może. Kolejnym wyzwaniem po Hondzie, bo to też zostało przede mną niejako postawione, został KTM. To rozmiarowo to było coś naprawdę bardzo mikrego. To był KTM SX65 i tym razem to był 200. No i on rzeczywiście był pewnym wyzwaniem. Pamiętam na nim różne loty, w tym ciekawy lot przez kierownicę w mazurskim lesie. To pamiętam bardzo dokładnie. Pamiętam też, że wiele gleb się kończyło. Nie wiem, jak to się dokładnie działo, ale w taki sposób, że manetka była zablokowana w pozycji w pełni otwartej. Więc było mnóstwo ryku, dymu i różnych innych niedogodnień po takich glebach. No i dalej w wieku, jak miałem 13 lat, kiedy już można było wyrobić sobie kartę motorowerową, pojawiła się Yamaha DT50. No i tak ja wyjechałem na ulicę, no bo do tej pory mogłem tylko na ulicach, na drogach niepublicznych występować. No i do komunikacji to była świetna sprawa, do wyrywania spod świateł, może nie do końca, ale zabawa super dla młodziaka. No i jak tylko przekroczyłem 16 lat, to mogłem zrobić prawo jazdy kategorii pierwszej, tej A1, no i wsiąść na już wtedy Hondę Varadero 125, to już był mój wybór wtedy. No i to było coś, bo to był pełnowymiarowy motocykl. Honda była czarna, 4-suwowa i zablokowana do prędkości 85 km na godzinę. Niespecjalnie mi to przeszkadzało w porannych korkach w Warszawie. Czasem udawało mi się dostać KTM-a taty, to był EXC 450, 400. No i wtedy korzystałem z odejścia, no i takiego prawdziwego ryku silnika. Dalej historia jest już bliższa. No i po takich krótkich przygodach i urywkach z BMW R1150 RT, które pożyczałem od taty, wsiadłem na swój wymarzony, piękny i dudniący i pędzący czereśniowy sprzęt, który mam do dzisiaj, czyli Suzuki DL1000. Nim się opiekuje Michał Szrama z Warszawy, który jest jedyną osobą, której ufam. To on w swoim serwisie naprawił zerwany przeze mnie bardzo sprytnie gwint we wnęce silnika służącej do spuszczania oleju. Zawsze mi dobrze doradzał i każdy, absolutnie każdy, komu go poleciłem, zawsze wychwalał tę rekomendację. Dobry serwis to największy skarb. I to nie jest bójda, tylko naprawdę, jeśli ma się komu zaufać, to jest to ogromne szczęście. Tak samo z motocyklem, z samochodem, jak i w życiu. Także cieszę się, że mogłem Wam tę historię opowiedzieć. Tu kolejne rozdziały się każdego roku pojawiają.
Nie wspominałem ani słowem o motocyklach, które przekazywali mi dealerzy. Ich było sporo. Ale wyjątkowa dla mnie jest, bo i zawsze będzie moja pierwsza Suzuki.